Dzień dobry. Co się kryje w tym kartonie? Jest tu jedno z mydeł od Roberta. Dzięki jego uprzejmości będę miał przyjemność Wam przedstawić to mydło, a ogolę się, zanim mydło wyjmę i zobaczycie, jakie to mydło, skąd pochodzi, jak wygląda. To ogolę się również kamisorii Henkotsu, która ma napisane na grzbiecie, że tnie wszystko, nawet jak Ci się to nie podoba. Henkotsu, popularne kamisorii popularne swego czasu w Japonii, o ile się nie mylę, są jeszcze produkowane. Taka została przeze mnie doostrzona i zanim trafi z powrotem do kolegi, razem z mydłami, które mi użyczył, będę miał zapewne przyjemność się nią ogolić, bo te kamisorii akurat są dobre. Po goleniu będzie Prorazo, balsam, taki mydło. To nie jest Maulu, duże pudełko. Mydło to jest, kochani, przyjaciele, Kanada. Takie mydło. Savon Araser Shaving Soap, w 2 językach opisane, co to jest. Wyciągam z pudełeczka. Zanim zobaczycie mydło, jeszcze coś chciałbym Wam pokazać. W tym pudełku, gdzie zostało mi dostarczone mydło, jest, może kartonik, żeby nie zmoczyć, przyjaciele, jest instrukcja obsługi, jak użyć mydła do golenia. Napisane, proszę, tak wygląda instrukcja obsługi tego mydła. Kanada. Nie będziemy się tutaj wgłębiać w szczegóły. Powiększycie sobie obraz, może będziecie mogli doczytać. Wkładam. Mydło jest opakowane w świetnie zrobiony słoiczek z plastiku, ale to jest plastik bardzo dobrej jakości, bo to nawet taka jakość jak poliwęglan to nie jest taki słabej jakości plastik, naprawdę jest świetnie wykonane. Kanada, tak się nazywa to mydło, unscented, czyli bez zapachu. 175 gramów mydła twardego, bardzo twardego mydła, potrójnie prasowane, potrójnie mielone mydło. Tutaj mamy również więcej informacji na temat tego mydła, a składa się z kilku składników. I to jest kwas stearynowy, woda, olej kokosowy, wodorotlenek potasu i gliceryna. Tu na górze napisane tylko te 1, 2, 3, 4, 5 składników, włączając w to też i wodę, stanowi to mydło. Przyjaciele, odkręcamy. Taka postać. Tam producent zaleca, żeby ładować bezpośrednio z tygla. Mydło jest bardzo twarde. Tak jak angielskie mydła, potrójnie mielone, bądź portugalskie, na przykład Musgo Real. Taka biała masa, trochę biało-szara. I mydło nie jest bez zapachu, bo mydło ma zapach takiego szarego mydła, ale dobrej jakości. Ja sobie pozwolę zwilżyć powierzchnię, zanim nabiję dosłownie parę kropli, żeby tylko ta powierzchnia została leciutko zwilżona. Widzicie? Na chwilę odłożę na bok, a mydło nabiję. Użyję do nabicia mydła pędzelka Simpson Commodore. Sięgam po mydło. Producent zaleca, z tego co tam pobieżnie przeczytałem instrukcji przeważnie nigdy nie czytam, zaleca nabijanie 10 sekund czy 30, nie pamiętam dokładnie. Może jeszcze troszkę wody, kilka kropli na wierzch.
Mydło ma delikatny zapach szarego mydła, szarego takiego mydła, z którym na pewno mieliśmy do czynienia nieraz. Jeszcze troszkę wody, odrobinę. Dosłownie kilka kropli na powierzchnię. Już nie podnoszę, żeby to się mi nie wylewało. Dobra, ja myślę, że wystarczy. Kładam na bok. Śliskie ręce. Taka ilość. Zobaczymy, co się będzie działo, jak będę wyrabiał, a tymczasem spłukam nadmiar z powierzchni, nadmiar wody, nadmiar piany powstałej z pędzla i odłożę mydło po to, żeby wyschło. Mydło zostanie w ciągu całej doby, będzie schło i po tych kilkunastu co najmniej godzinach zostanie zamknięte wieczko i mydło zostanie odesłane już niedługo do Roberta. Wycieram słoiczek, opłukane mydło odkładam na bok. Tymczasem, i tu mam jeszcze wieczko, tymczasem, żeby nie przedłużać waszego, nie zabierać cennego czasu, pędzlowanie. I zobaczcie, jaka piana powstaje. Kanada. Proszę zobaczyć. Myślę, że zwilżę jeszcze odrobinę knot. Mydło roślinne. Bardzo rzadko się zdarza, żeby mydła miały tak mało składników. Delikatny zapach szarego mydła, patrzcie. Piana, wciąż czuję, że jest za mało wody, więc jak widać mydło jest wydajne. Muszę się trochę pochylić nad umywalką, żeby nie chlapać sobie na podłogę. Proszę zobaczyć. Piana nabiera już teraz wyrazu. Już mi tak nie ciągnie węzełka. Mydło jest bardzo twarde. Powierzchnia bardzo twarda. Ale co za tym idzie, domyślam się, że podobnie jak w angielskich mydłach, tych potrójnie mielonych, że wystarczy na długo. Jeszcze zwilżę końcówki. Kilka kropli. Woda jest potrzebna oprócz mydła, żeby dobrze zwilżyć zarost. Jeszcze wody. W trakcie jak dodaję tej wody, czuję, że piana, jej właściwości jeszcze bardziej się poprawiają. Ten pędzel nadaje się do wszystkiego, do kremów, do mydeł twardych. Jakiś taki jest naprawdę bardzo uniwersalny. O, teraz jest piana błyszcząca. Uniwersalny pędzelek. Nie nabijałem długo knota, a czuję, że ta piana jest jakościowa, fajna. Dobrze. Pora się ogolić. Zarost nie jest długi. Kamisori Henkotsu. Średni rozmiar. Średni rozmiar kamisori. Taka fajna jeszcze z gumką. Co ciekawe,
Na gumce napisane jest napis Tosuke. Widziałem kilka kamisoli właśnie z tymi gumkami. I tak będzie wyglądać mianowicie golenie mydłem Kanada. Kamisoli ostra. Wchodzi w zarost ze specyficznym dźwiękiem, takiego chrupania. Jak już wspominałem na ostatnim filmie, niedługo pojawią się japońskie brzytwy. Japońskie brzytwy wykonałem w Japonii, ale kształt zachodniej brzytwy, czyli ze szlifem symetrycznym, pojawią się na kanale, więc też myślę, że jeśli będziecie śledzić, to co się będzie działo, to będziecie mieli okazję je zobaczyć. Sam jestem ciekaw, w jakim są stanie. Będę musiał się nimi zająć, a potem testowo się ogolić i wrócą do właściciela. Tymczasem Hengotsu w akcji. Bardzo ładnie. Mydło dobrze zmiękcza zarost. Jak najbardziej. Jest dobre nawilżenie skóry. Po zgarnięciu piany jest ślisko. Na pewno gliceryna. Bo skoro to jest mydło roślinne, to tutaj łoju nie znajdziemy, ale co innego zapewnia poślizg i nawilżenie. Dwudniowy zarost, taki mocno stojący, jeszcze się nie położył na skórze. Zaczepiłem miejsce, które wcześniej już zaczepiłem przy ostatnim goleniu. Blank wycieram w gąbkę z celulozy, chociaż mógłbym spłukiwać, bo jest gumka. Ale kiedy wycieramy pianę w gąbkę, jest trochę szybciej. Bardzo nieduża ilość mydła, która dostała się do węzła w czasie krótkiego nabijania, a nawilżenie jest całkiem fajne. Zmiękczenie zarostu też jak najbardziej. O proszę, jedno przejście zaliczone. Tak czuję, że mógłbym tą pianę jeszcze trochę rozcieńczyć. I chyba to uczynię. A może nie. Mydlany zapach, neutralny. Zapach szarego, dobrego mydła. Za dzieciaka
w 70., 80. latach, kiedy byłem dzieckiem. Takie mydło było powszechnie stosowane w domach do mycia, do prania. Łagodne dla skóry, nieinwazyjne, nie powodujące podrażnień. Do prania, do mycia się było powszechnie stosowane. Przejście pod włos. A tu jest ten zapach w mydle do golenia z Kanady, z niedźwiedziem na obwolucie słoiczka. Kamisori ostra. Henkotsu popularne kamisori. Jest dużo jest modeli tych brzytew. Brzytwy dobrej jakości. Ale są też i lepsze. Jak najbardziej są lepsze. Ale tej nic nie brakuje. Taka kamisori może służyć przez wiele lat, jak nie przez całe życie człowieka. Tak wygląda zmiękczenie zarostu. A swoją drogą ciekawe, dlaczego producent nie dodał jakiegoś fajnego zapachu. Ale to już się tego nie dowiemy zapewne. Nie dodał zapachu, bo tak chciał. Dobra. Po zgarnięciu piany możliwy jeszcze jest poprawki są, ale lepiej z tego co widzę, że lepiej jak jest piana na skórze, żeby ten poślizg był ułatwiony. Dodaję troszkę wody jeszcze. Zobaczcie, do jakiego stopnia można mydło rozcieńczać. I jest jeszcze możliwość wytworzenia piany. A jak widzieliście, ja nie nabijałem długo. O, teraz jest rozcieńczone tak do ostatniego przejścia. Jak lubię najbardziej na ostatnie przejście, żeby się odbyło. Przespukać palce, bo poślizg jest naprawdę spory. Mam nadzieję, że w następnym bądź jeszcze w kolejnym filmie będę mógł Wam przedstawić mydło, ale więcej nie powiem, żeby wzbudzić Was ciekawość, żebyście mnie odwiedzili ponownie. O, tutaj już jest. Policzki gładkie.
bójcie się sięgać po kamisorii, bo to jest dopiero bezpieczne narzędzie. Mega bezpieczne do golenia. Szczypłem skórę, bo teraz poślizg jest po dodaniu większej ilości wody. Poślizg jeszcze bardziej się zwiększył, ale zmniejszyła się ochrona. Ale zacięcie brzytwą goli się bardzo łatwo, ponieważ to jest równe, gładkie, czyste cięcie. Gdybyście się nawet zdążyli zaciąć, to po zacięciu brzytwą łatwo się goi. Chociaż swego czasu, jak się uczyłem golić, to ściąłem z policzka kawałek skóry wielkości paznokcia. To były moje pierwsze golenia brzytwą zachodnią. Też się skaleczyłem, także nie obyło się bez kontuzji w trakcie nauki golenia. Ale zagoiło się dobrze i nie poddałem się, ucząc się golić brzytwą, i nauczyłem się i golę się już wiele lat. Bardzo dobry poślizg po zwilżeniu skóry. Możliwe są poprawki. Tymczasem myjemy ładnie blank. Golenie przyjemne, mydło bez zapachu. Gdyby miało zapach, byłoby jeszcze fajniejsze, a tymczasem myślę, że jest bardzo dobre. Kanada. Drogi Robercie, który użyczyłeś mi to wszystko, brzytwa z poprzedniego odcinka kamisorii jadą wkrótce do Ciebie z powrotem. Coś Ci jeszcze dorzucę do paczki od siebie w zamian za użyczenie mi tych rzeczy. Tymczasem mydło Kanada już podeschło. Widzicie? Nie zamykam wieczka. Użyję, mam Aun. Można użyć na skaleczenie, żeby nastąpiła dezynfekcja. O. Tak wygląda. Aun, którego używam, nie ma końca. Już tyle lat. 2 razy większy krążek, teraz jest taki. Można z powodzeniem w lecie użyć także do przetarcia rąk, kiedy nam się pocą, bo przez dzień nie będą się pocić. Będzie pewny chwyt. Pro razo. Takie schludne golenie mydełkiem Kanada. Muszę troszkę przycisnąć, bo konsystencja jest taka bardzo dosyć rzadka. Bardzo nie jest, ale jest dosyć rzadka. To nie jest woda,
ale fajny, orzeźwiający zapach. Czuje się kamforę, przyjaciele. Tak wygląda dzisiejsze golenie. Zachęcam do odwiedzin. Będą na kanale ciekawe rzeczy się pojawią. Także bez napinki. Bądźcie zdrowi, wszystkiego dobrego. Odwiedzajcie Dwa Ostrza i mojego przyjaciela, dobrego przyjaciela z kanału Constructor Way. Cześć.